Hindustan wita. Chciałem, dobrze wyszło jak zawsze. Stąd chyba to jest dworzec autobusowy taki. Ale te autobusy są napakowane. Wiecie, że ja autobusem nie jeżdżę. Patrzcie, byliście awaryjne. Autobusem nie jeżdżę. Brzuch nie boli jak jeżdżę autobusem. Temu nie jeżdżę autobusem. Pociąg albo autostop. I tyle. No przejechałem daleko. No źle pojechałem. W sensie 205. Miałem jechać 205. 205A. Wsiadłem do 205, myśląc, że nie ma to różnicy, a się okazała kolosalna różnica, bo A skręcało w prawo, a bez A skręcało w lewo. No i Railway Station. No widzicie, stacja kolejowa. Kurczę, w ogóle nie mam pieniędzy. Ostatnie 10 rupii na bilet wydałem, a tak mi się chce napić coli, ale nie mam nawet złamanej rupii. Kola kosztuje, nie wiem, jakieś 60 groszy czy 70, ale nie mam tyle. Więc siłą rzeczy, no muszę pójść znaleźć bankomat, bo umrę. Aha, i zapomniałem podzielić się świetną wiadomością. Moi drodzy, seria z Indii praktycznie dobiega ku końcowi. No i nie pochwaliłem się, wczoraj w nocy został zakupiony lot do kolejnego kraju. Jak myślicie? Daję wam kilka sekund na przemyślenie. Gdzie ruszamy po Indiach? No, Nepal? Nie. Dalej. Tajlandia? Nie. Dalej. Sri Lanka? Nie. Nie Sri Lanka. No dobra, zdradzam, moi kochani, kolejna seria będzie, uwaga, uwaga, z Bangladeszu. To jest kraj, który jest nieturystyczny totalnie. Mało materiałów stamtąd, więc mam nadzieję, że spodoba wam się. I powiem szczerze, że sam nawet za bardzo nie wiem, jak się do tej podróży po Bangladeszu mentalnie nastawić. Więc jestem podekscytowany. Przyznam szczerze, że trochę leciutko przerażony, ale to normalna sprawa, kiedy jeździsz po różnych krajach, różnych kulturach, więc no strach to normalna kwestia. No więc kolejne odcinki będą leciały z Bangladeszu. Tak budują sobie ludzie takie bazy, takie mieszkanka. No i tutaj przetrzymują całe swoje dobytki. Proszę bardzo. I w końcu znalazłem SBI Bank. To jest bank, w którym nie pobierają opłaty. Więc można wypłacać i wypłacać bez żadnych tam, wiecie, wypłat. W sensie dodatkowych opłat. Więc jest grubo. Moi drodzy, ale co ja się dowiedziałem? W sensie nie wiedziałem o tym wcześniej, ale się dowiedziałem. Czy wy znacie Josepha Kiplinga? Kipling to człowiek, może nie kojarzycie gościa, ale to jest gość, który napisał powieść fantastyczną, Księgę Dżungli. Na pewno większość z was kojarzy film, bajkę i może książkę. No i wyobraźcie sobie, że Kipling urodził się w Mumbaiu, a później przeniósł się do Londynu. Dzień dobry, do Londynu. No i on tak na dobrą sprawę, pisząc Księgę Dżungli, inspirował się, moi drodzy, właśnie Indiami, czyli krajem, z którego pochodził. Ciekawe, nie? No dajcie znać, czy oglądaliście Księgę Dżungli. Warto też nadmienić, że Kipling w 1907 roku dostał Nagrodę Nobla za swoją twórczość. No właśnie, Kipling, pamiętajcie nazwisko Kipling, Księga Dżungli, Indie. Kumpel sprzedaje loterię za 8, nie, to nie za 8, tutaj za 6 ichniejszych można kupon loteryjny. Pytam kolegi, easy to win? Not easy. Not easy. Tutaj numery, no taki totolotek indyjski, wiecie o co chodzi. O, tutaj nagroda 120, można wygrać 120, proszę ja was, rupii. 120 rupii to jest 8 zł. Takie drobne te nagrody. Thank you. Drobne nagrody, pogadali, nie kupili losu. Wiecie jak w życiu jest. Zasada pierwsza. Pamiętajcie, że kolektory nigdy nie chcą, żeby potencjalny obywatel wygrał. Jak są u nas czasami 12 milionów złotych, wygraj. Będziesz do końca życia ustawiona. Siema, 5. Ziomek mnie ścisnął w brzuch po przyjacielsku. No kumple, no mówię wam, wszystkich kumpli z zerówki spotykam, z gimnazjum, no i z matury. Wszystkich znam. Nie wiem czy znacie,
ale to jest jeden z lepszych owoców w Indiach, który możecie spróbować. Tutaj wszędzie, na każdym rogu. Ja przywiozłem takie pestki takiego owocu z Zambii i posadziłem u siebie w domu. Rosną. Dopiero wzeszły po 2 latach, więc cierpliwości trzeba dużo, żeby takie drzewko, proszę bardzo. Jaki ładny torcik. Siema chłopaki, ale jedzenia. Teraz pora obiadowa, godzina 15. Wszyscy chcą jeść. Interes się robi. Tutaj jak nie wiesz co masz robić, no to rób jedzenie. Bo każdy będzie zawsze głodny, a jedzonko na ulicy nie jest takie drogie. No tutaj wszystko jest na głębokim tłuszczu. No i rzecz jasna, albo słodkie, albo ostre. Kurczę, zawsze zapominam, chodzę prawą stroną, a tutaj jest lewostronny ruch, więc często gdzieś tam nachodzę na ludzi. Konkretne porcje, jak coś jest z kurczakiem albo z mięsem, to dają malutki kawałeczek, bardzo mały kawałeczek, tak żeby ktoś mógł sobie pojeść. W sensie, znaczy i pojeść, no żeby nie zapomniał smaku mięsa, o tak bym to nazwał, bo inaczej tego nie nazwiesz. No, sytuacje. Idziemy. Tu kolega się plącze. Kolega też ma bielactwo tak zwane. Często spotykam takich ludzi, nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, ale tak jest. O, to jest prawdziwa Kalkuta architektonicznie. Idziemy dalej. Po prawej stronie z czerwonej cegły budynek rządowy. Pracujesz w budynku rządowym, pracujesz dla rządu, to ty szycha jesteś, chody masz, poważany jesteś, doceniany, mieszkasz w lepszej dzielnicy, bo masz więcej hajsu, więc siłą rzeczy dobrze jest pracować dla rządu albo gotować dla pracowników, bo jak przychodzą do ciebie jeść i kiedyś będzie potrzeba skorzystać z tak zwanych znajomości, bo w życiu znajomości się najbardziej liczą, no to jest do kogo zagadać. Witam przy kościele świętego Jana. Jestem tutaj ze względu na to, że ten kościół został ufundowany przez kampanię wschodnioindyjską. I czym była w ogóle kampania wschodnioindyjska? Kampania wschodnioindyjska była angielską, a później brytyjską spółką akcyjną założoną w 1600 roku i rozwiązaną w 1874 roku. Ta spółka objęła całe Indie Wschodnie, Azję Południowo-Wschodnią, później Azję Wschodnią. Handlowali tutaj. Przesyłali hajs. Produkty. Katedra została ufundowana przez Maharadży Nabokishen Bahadur. Zobaczcie, ktoś wszedł do kościoła i zostawił budki na zewnątrz. Na dobrą sprawę, Anglicy wkraczając na subkontynent indyjski próbowali wyciągnąć wszystko, co się tylko dało i zmaksymalizować zysk ze wszystkiego, co się tylko da. Więc importowali, eksportowali. Tutaj koleżanki przy katedrze kawkę sobie skubią. Trzeba też powiedzieć, że ta spółka, ta firma zaczęła w ogóle rządzić dużą częścią Indii, zarządzać nimi, wprowadzać swoją administrację, wprowadzać swoje wojska, narzucać swoje zasady i dzięki temu z jednej strony niedobrze, bo to kolonizatorzy, więc wiecie, wtargnęli tutaj do Indii, ale z drugiej strony, gdyby nie oni, to nie wiem, czy Indie byłyby tak rozwinięte. Bo wiecie, kolonializm ma dwie strony kija. Jedna to taka, że wiecie, ktoś przyjeżdża na jeźdźca, kradnie, rabuje, zabiera co dobre, próbuje to zmaksymalizować z tego wszystkiego zysk, a druga taka, że dzięki napływowi kolonistów te kraje się rozwijają. Mówię te kraje, bo w Afryce jest podobnie. Gdyby nie koloniści, na przykład załóżmy w Kenii, nie wiem co by było. Albo na przykład w Tanzanii, też nie wiem co by było. W ogóle cała Afryka prawie była skolonizowana, z kilkoma wyjątkami. No ale to jest temat na grubszą rozkminkę.
proszę zobaczyć, niestety jest zamknięte. To jest tak zwana czarna dziura w Kalkucie i to była czarna dziura, która była lochem w forcie Williama w Kalkucie, tutaj w mieście, o wymiarach tak mniej więcej 4,3 na 5,5 metra kwadratowego. W tym lochu właśnie Nawabowie z Bengalu trzymali brytyjskich żołnierzy i wyobraźcie sobie, że zapakowali tutaj, tak jak mówią, że niby ze 146 osób, z czego 123 zginęły, a pozostali ledwo przeżyli na drugi dzień. Oczywiście to wszystko ma związek z brytyjską kampanią wschodnioindyjską. Chcieli władzy? W końcu się gospodarze wkurzyli, no i zagonili. Tutaj gość pieniążki chyba wymienia. Takie nówki, banknoty można wymienić. Ale kolega ma forsy, ja cię kręcę. Normalnie taki pik banknotów. Ale to pokazuje, że nie boją się, że ktoś skroi. Wiecie, o co chodzi? Bo gdyby się bali, to by schowali taki pik banknotów. Ale nie boją się. No i tutaj widocznie można przyjść i rozmienić. Można przyjść, rozmienić, zamienić. Może masz starsze banknoty, ziomek ci zamieni je. Życie się toczy. Musiałem zdjąć kamerę, ponieważ żołnierze z bronią stali. Nie zauważyłem ich wcześniej. Więc wiecie, tutaj wszędzie trzeba uważać. Nie wiem czy dobrze, że piję taką wodę w hostelu z filtra. Ona idzie z wodociągów i przez filtr przechodzi. Wszyscy mówią, że bezpieczne, ale coś mnie w nerze boli. Postanowiłem, że się napiję coli. Może to coś pomoże, bo to cola jakoś, no kierowniku, wymuszenie pierwszeństwa. Cola ponoć wiąże, wiecie, jakieś takie związki aktywne, niebezpieczne w żołądku, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Łyczek za was, zdrówko. Godzina 16. Miasto tętni życiem. Albo ktoś by powiedział, kończą pracę. Wręcz odwrotnie. Zaczynają pracę, moi drodzy. Patrzcie, wymuszenie pierwszeństwa. Ja idę za lokalnymi. I co, przejedziesz tych lokalnych? Nie przejedziesz. Zobaczcie, ja już nie tyle dni jestem w Indiach. Jeszcze mnie nic nie stuknęło. Wypluć, żeby tak było. Chłopaki, patrzcie, i koperty chyba takie duże, co? No za nimi to będzie dobrze iść. No, najważniejsze to się w życiu dobrze ustawić. Ale ludzi. O kurczę. No, zaaranżujcie sobie wycieczkę na 5 miesięcy, to wrócicie odmienieni. Gwarantuję. Kolega dowalił, ale dowalił sobie na głowę. Ale tak na dobrą sprawę, noszenie na głowie to najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Bo to jest dobre rozłożenie środka ciężkości. On by w rękach się po, nie wiem, 40 sekundach zmęczył, a na głowie na spokojnie. To są tak zwani tragarze. Możesz wynająć transport takiego. On ci przywiezie towar, pomoże ci rozładować. Coś nie tędy, nie ma jak przejść. Takim rowerkiem. Przeważnie te rowerki w bardzo złym stanie są.
Więc chłopaki muszą bardzo dużo energii z siebie wykrzesać, żeby w ogóle przetransportować, ale zamieszanie. Powiem wam szczerze, że nie robi to już na mnie aż takiego wrażenia, no bo ja już jestem stary wyjadacz. Ja już można powiedzieć, że ja jestem stary Hindus. Elo jest fota. Jest fotula. Patrzcie, nie mogę się nadziwić, jak pięknie wyglądają te ulice z książkami. No przeróżną literaturę można kupić. A ja dzisiejszy dzień zakończę w najstarszym miejscu tutaj w Kalkucie. Jednym z najstarszych miejsc do picia kawy. Indian Coffee House. Wchodzimy. Proszę, tutaj też można nawet kupić książeczki. Przeróżne. Po angielsku bardzo często. Patrzcie ile rozdzielników. Liczników, przepraszam bardzo. Nie rozdzielników, to są wszystko liczniki. Idziemy na kawkę. Chodzimy na górę. I proszę bardzo. Bardzo dużo studentów. Proszę, kurczę. Jaka miejscowa. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak grubo. Sytuacja taka. To miejsce znajduje się blisko Uniwersytetu Prezydenckiego i też dzielnicy tak zwanej College Street, gdzie można kupić bardzo dużo książek. No i oczywiście są przeróżne szkoły średnie i restauracja na obecny moment ma 146 dni. Co ja gadam? 146 lat. Pomyliło mi się. I wyobraźcie sobie, że to było miejsce i wciąż jest miejsce schadzek studentów, intelektualistów. Kiedyś tutaj właśnie ta miejscówka była znana z tego, że przychodzili tutaj intelektualiści i rozprawiali na tematy społeczne, tematy polityczne, przeróżne tematy. Piękne miejsce, kultowe. I dzisiejszy dzień kończę właśnie w tej miejscówce, pijąc za wasze zdrówko i za zdrówko wszystkich Indian kawkę. Moje zdrówko, niestety nie ma z kim podebatować na tematy różne i przeróżne. To zdróweczko wznoszę wasze. Niech ta kawka dobrze służy na głowę. No i oczywiście brzuszek też musi być pełny, więc wszystkiego dobrego, zdrówka życzę. Woohoo! To jest kelner. No mask, no entry. Znajdź jedną osobę w masce. Dobrze, że nie świrują. Na koniec powiem tak. Restauracje mnie też owalili. Ale ja już nauczony, to tak na koniec już taka dobitka, bo już miałem kończyć wcześniej. Ale nauczony doświadczeniem przez kilka lat walczyłem, jak mnie oszukiwali w takich restauracjach, podróżuję w różnych częściach świata. No wiesz, jakieś tam złotówka, 70 groszy, dzisiaj mnie owalili o 70 groszy. Ja już nie walczę. Nie walczę, szkoda energii, powiem tyle. Szkoda energii, nawet nie idę po te 70 groszy, bo szkoda czasu. No więc taka sytuacja. Ale wiecie, czego nie mogę zdzierżyć? Że badajcie, no większość ludzi nie pali, a ktoś przychodzi z faję, odpala fajurę, no i pali. Ale zarąbista miejscówka, po prostu kozacka. Yeah? Jest. From Poland. Mam tutaj kumpla. Pyta skąd jestem.